Potom desetka, fundament twardych dokazów. Ja sam mówił, że potrzebne jest zbierać informacje, że potrzebne jest zbierać analizy, statystyki, które mogą tych profesorów przyklonić k tomu, że my jesteśmy seriozni, że my znajemy, co делаем, że znajemy mnogo o słowiańskich językach. Ale myślę, że generalnie najlepiej będzie, ako bychom już w takiej dalszej perspektywie zebrali ludzi rozlicznych, także i z uniwersytetów wtedy, i zdzielali międzynarodne analizy, podobne jak делала takowa profesorica Golubowicz, także ako mogą to będą ją kontaktować. Międzynarodne analizy, gdzie moglibyśmy zebrać ludzi i testować rozumiliwość międzysłowiańskiego języka w rozlicznych kontekstach biznesowych, turystycznych i tak dalej, dabyśmy mieli dobro pokazano, jak międzysłowiańskie jest rozumieliwe i precyzyjnie było opisano, jakowy to jest języczny instrument. I wtedy ja myślę, że jakobyśmy nieco tako smogli imati i z dofinansowania projekt z profesorami bla bla bla, to co jest mówił, to imalibyśmy najlepszy dokaz, który możemy imati, że potem prosto idziemy do instytucji, idziemy do polityka, idziemy do biznesmena, idziemy do firmy i możemy im pokazywać międzynarodne rozzyskiwanie. Jesteśmy napisali niekoliko recenzowanych członków tekstów w naucznych czasopisach. I tam byli dokazy, że międzysłowiańskie jest rozumieliwe tako i tako, da? 60% rozumieliwe takomu normalnemu Belgarinu, 70% rozumieliwe takomu normalnemu Czechu, da? 100% rozumieliwe takomu normalnemu Lużyczaninu. No i to jest to. I wtedy oni nie będą mogli mówić o międzysłowiański, głupi projekt, fanatyki nie znają, co mówią. I ako my chcemy zaisto znać, jak dobry jest międzysłowiański, jak dobro jest rozumieliwe i widzieć międzysłowiańskie wokół siebie, to myślę, że to jest 10 głównych prawił. Fundament twardych dokazów to będzie międzynarodny, akademiczny projekt rozumiliwości, MSA, da? 10 naucznych członków do czasopisów. To bych tak rzekł minimalno. Te członki to nie jedyno by potrzebowali być o takim hipotetycznym projekcie. To fundament my możemy poczynać tworzyć już w tym momencie. I z tego powodu, że jako brate, sestro, ty zdzielasz niekakove istotnych projektów, na przykład z takowym muzejem, będziesz mieć twarde dane, to daby to profesori przeczytali, to potrzebujesz pisać te nauczne członki do czasopisów naucznych, recenzowanych i to już tworzy pierwsze takowe elementy części tego fundamenta. I wtedy, jako chcesz to tako делать, to możesz pisać i do nas, do Międzysłowiańskiego Języcznego Foruma, za to, że tam są także profesori, doktori, którzy nie są točno języczni, da, tam na przykład i z IT i tak dalej. Są ci ludzie, których my jesteśmy zebrali i my możemy z nimi mówić, jak to сделать, aby napisać takowy tekst dobro, jak to сделать, aby сделать takowy projekt nauczno. I wtedy możemy poczynać nieco tako делать. To jest, drogi ludzie, te 10 głównych kroków, które ja jestem sobie obmyślił. Jest samorozumno jeszcze mnogo primietek. To znaczy, ako chcemy, aby to było dobro, nie jedyno są potrzebne takowe kroki, ale jest potrzebne, aby to było na kakostną międzysłowiańską. I z tego powodu, pierwsze, to myślę, że najpierwy krok z wszystkich, to jest zdzielać ten rozwój języka, oznaczenia rozumiliwości dokończyć. To my w tym momencie już делamy. Denis głównie około tego przy tym работає. Jest mnogo dobrowolców i to jest pierwszy krok. Ako ty chcesz делать takowy projekt, znajesz ludzi, to pisz do Międzysłowiańskiego Foruma
pisz do administracji serwera na Discordzie, możesz pisać do administracji, na przykład grupy na Facebooku, tam możesz pisać, tam jest ja, tam są drugi ludzie i pytaj nas, jak to zrobić i my tobie wtedy możemy pomagać. I z tego powodu, że człowiek, który zna medżusłowiańskie połowinu lata, człowiek, który zna medżusłowiańskie 2 miesiące, nie będzie tak dobro przyłożywać, jak człowiek, który mówi 7 lat na medżusłowiańskim języku, bliz wszelki dzień. Da? I abyśmy my dobro mogli takowy projekt zrobić, medżusłowiańskie także potrzebuje być i dobry w tym. Myślę, że to jest zaiste dobry moment do rozwijania medżusłowiańskiego języka. Mógłbym tu teoretycznie jeszcze dać na przykład translator medżusłowiańskiego języka. Tak? No pamiętajcie, że translator, który chcesz zrobić, takowy jak Google Translator, da, Google Przewoditelj automatyczny, jako AI, to do tego jest potrzebny dobry korpus, dobra zbirka tekstów. A dobre teksty będziesz imać jedyno, ako zdjelasz ten pierwszy krok. To znaczy rozwój języka. Bez tego nie możesz. Bez tego, ako ludzie będą dzielać pogrzeszki na medżusłowiańskim języku, to komputerna inteligencja będzie dzielać równe pogrzeszki jak ludzie. Komputerna inteligencja może zdjęlać dobry tekst na medżusłowiańskim, takowy mniej wyższe dobry, da, jako Gemini, na takową osnowną urawniu. No potem, ako poczynaje się komplikowano nieczto, to ja nie wierim, aby ona to smogła. No to uwidzimy. I z tego powodu, ako my będziemy imati te kroki spełnione, da, te kroki spełnione, to wtedy może być, że my i nie będziemy potrzebować imati translator medżusłowiańskiego języka. I z tego powodu, że komputerna inteligencja będzie mogła przewodzić te teksty w rozlicznych językach na dobro rozumiwe medżusłowiańskie. Da? I myślę, że wtedy by było wielko ciężko zdjęlać niekakowy translator, który by był lepszy od tutaj komputernej inteligencji. No ja jednocześnie nie jestem wielki ekspert od tego, tako, no, to są moje hipotezy i tako prorokowanie. Medżusłowiańskie dobro jest popularyzować i w tym momencie popularyzować, że darze ako Bułgarii będą zabezpieczać rosyjskie, a Makedonci serbskie, no to będą znać medżusłowiańskie, da, równo jako chorwackie u Słoweńców. Takowa przyśmieszka, da, ale kto zna. Możności jest mnogo. Może się pokazać, że medżusłowiański będzie wielko dobry instrument, a może się pokazać, że nie będzie tak dobry. Ale myślę, że w tym momencie i mamy wielkie dokazy za to, że tako zaiste jest, że medżusłowiański i maje mnogo potencjala w rozlicznych sektorach żywota. Potem to już uwidzimy. W tym momencie ja będę oglądać na pytania od was, a potem możemy kończyć. Sienkowski pytaje, govorim li ja z familieją tako, że na medżusłowiańską? No, nie, za to, że to nie jest potrzebne, ale tak, govorim z niektórymi bliskimi mi ludźmi na medżusłowiańską. Będę dali filmy na medżusłowiańską, to jest mówił na mnogo w przedchodnych streamingach, ale to będą takowe krótkie filmy na medżusłowiańską. Marcelli pytaje, jak rozumienie jest medżusłowiańskie niekomu, kto zna jedyno swój rodny język. Ja i mam statystykę, która niekako to pokazuje, ale na żalost nie jest ona jeszcze pełna. To znaczy, możemy riekti przybliżno, jak medżusłowiańskie jest rozumiwe, ale nie możemy riekti to точно. Da? Jest ta statystyka rozumiwości, którą dzielaje Denis, ale ona jeszcze nie jest kompletna, no i ona będzie subiektywna, da? Ale to już będzie niekakowy początek. Ja bych rzekł, że człowieku, który zna jedyno swój rodny język medżusłowiański, może być rozumiwy tako minimalno od 60% do tako maksymalno no 90-95%. I to ja govorim na osnowie tego, czy to na przykład było z Czechami, da? Na tej turystycznej prochodce, o której ja jestem mówił. Czeskie, mnogo ludzi mówi, że jest mało rozumiwy, że takowy oddalony geograficzny język, no generalno
był im međusłowiański dobro razumliwy. Największa kolikość ludzi odgovorila, że na 80% rozumieli to, co było говорено w czas prochodki. A jeszcze drugi говорили, że tako na 90%, da? No i niektórzy, że na 60, ale nikt nie reguł, że na 50, da? A może być i tam i nikt nie odgovoril, że na 60. Może być i minimalno to było 70, tako to jest jeszcze lepsza statystyka. To ja bych potrzebował pogledać. Okej, na stronicy Open Subtitles nie ma kategoria međusłowiańskie, a jest to kipona. Nie znam dobro, czy to jest Open Subtitles, ale to będę provjerjati, co tam jest, ja będę oglądać to. Ako idę o filmy, tu LOL XD mówi o filmach. To jest tako, że zajmliwo. Myślę, że filmy na međusłowianskom, takowe, które nie są przełożone na drugie słowiańskie języki, na przykład jest niekakowy klasyczny film na bułgarskom, ale on i ma jedyno angielską wersję i bułgarską, da? To by mogła być i dobra, takowa dobro miejsce do međusłowiańskiego języka. Potem, akoby na przykład była sytuacja, jako rozliczne folklorne czlenki, folklorne nauczne teksty, które mówią jedyno o tradycjach jednego regionu, to one często są na rodnym języku, a nie na angielskim. Ja znam to i z tego powodu, że jestem interesował się długi czas dialektologią i generalnie folklorem i te czlenki nauczne są pisane bliz jedyno w narodnych językach, a ako byśmy mieli ich wersję na međusłowiańską, to by mogło niekako rozszerzyć grupę ludzi, którzy by mogli to czytać. No, tako, że nie potrzebuje być i cały członek. Ja jestem работал z człowiekiem od takiego czasopisa, który się nazywa Ethnoentomologia. Tutaj czasopis, na żalost, w tym momencie nie работает już. No, tam on dawał abstrakty, to znaczy takowe krótko opisanie całego naucznego członka. On tam dawał abstrakty na međusłowiańskim języku, a czasopis mówił generalnie o insektach w kulturze, da? Insekty i etnografia, nie? Czy to tak, da? I tam, no, tema była komplikowana i daleko od języków. Nie była to nikakowa lingwistyka. No tutaj człowiek, który się zowie Erik Tichelka, on mówił, że odgovor, powrotna informacja od czytatelji w czasopisa była wielko pozytywna i im się nawidzielo, że abstrakt był na međusłowiańskim i z tego powodu, że mnogo ludzi z tego regionu nie znało dobro angielskie, a međusłowiańskie rozumieli. A Armada pisze, że zwróci međusłowiańskie jako łamane ruskie i zacznie uczyć się međusłowiańskie, jako jest ruskie, można nauczyć się ruskie. No da, to jest dobre pytanie. No, Armada, ja tobie mogę rzekć tako, że jestem o tym mówił na wideo, które się nazywa Możeli međusłowiańskie uniszczyć wse słowiańskie języki, da? Niektórzy ludzie boją się to, że međusłowiańskie niekako magiczno uniszczy przyrodne słowiańskie języki. Mnogo ludzi, którzy widać međusłowiańskie pierwokratno, mówi, że međusłowiańskie jest jako ich rodny język, ale jest niekako tam jako dialekt. Da? I potem oni myślą, że međusłowiańskie był bazowany głównie na ich rodnym języku. To nie jest prawda. Međusłowiańskie prosto jest tako dobro rozumliwe, że zwróci jako twój język. I będzie tobie zwrócati jako twój język, no będzie tako, że zwrócati tako Hrvatu. Będzie tako, że zwrócati tako Poliaku. Tako to, co mówisz, nie jest prawda. Uczyć ruskie zamiast međusłowiańskiego, no ruskie nie jest rozumliwe jako međusłowiańskie. Ruskie jest wschodni język, który ma tako, że mnogo swoich osobliwości, da. Ruski jest też do nauki od međusłowiańskiego. No i ruski jest mało generalno popularny w tym momencie. W tym momencie ja bych rzekł, że kolikost populacja mówicieli ruskiego języka
se umenszaje. Vjerodostojno, ako niekto by htjel ne govoriti na ruskom, no to vtedy međuslovijanski jest jego druga opcija, da? Myslím, že daže ako ja bych byl iz Rosije, mogol bych podumati, že međuslovijanski jest nekako protivruski projekt, zato što međuslovijanski zamjenjaje rosijski ili nešto tako, da? Generalno mislim, že s međuslovijanskim ne jest tako kako s ruskim jezykom, że na primjer ili s poljskim jezykom, ili s czeskim jezykom, że ako ljudi počnu se učiti češski jezik, to potom počne se powyszati kolikost rodnych govoriteljev ruskiego, czeszskiego i tako dalje. Međuslovijanski jest język, który jest wyższe neutralny. I tako to znaczy, że ako ljudi počnu govoriti na međuslovijanskom, to ne počne se nikakova međuslovjanizacija, że w tym momencie wsi Slowiani będą govoriti cijeli czas na drugich, jedino na međuslovijanskom i ubijemo wse slowianskie języki. No ale na przykład z drugimi językami, które są przyrodne, tako może być. Zato što one mają mnogo veličejszą silu i drugi rod влияния, czym takowe języki jako međuarabskie, da, arabskie standardne, którym говорят Arabi, jako međuslovijanskie, jako Esperanto, jako drugie pomoćne języki, jako średniowieczna lingua franca i tak dalej, jako cyrkownoslowianskie. To jest niečo całkowito drugo. Tako to jest, myslím, to, ako ide o ruskie i međuslovijanskie. Generalno, przyrodny język nie będzie nikada tako dobro rozumliwy, jako međuslovijanski i z tego powodu, że međuslovijanski jest stworzony tylko za to, aby być rozumliwy. A ruski jest za to, aby prosto, no, aby był, da? Aby ludzie, którzy są Rosjanie, mówili na ruskom. I w ruskom będziesz imati 5 synonimów, jeden rozumliwy, a w međuslovijanskom będziesz imati jeden i on będzie rozumliwy. Tako możesz uczyć się ruski i potrzebować dumati koliko z tych 5 synonimów izbrati, aby tebe Hrvat rozumiał, a możesz prosto nauczyć się međuslovijanskie i imati lepszy żywot. Tako, drogi ljudi, mi jest potrzebno w tym momencie kończyć i z tego powodu, że imał jest niekakawy techniczny problem. I mam nadzieję, że wam se tej streaming nawidział. Ja będę na ostale pytania z czata odgowariati w komentarzach, ale myślę, że tam ich mnogo już nie ostało. Możecie wsiak czas iść na Patreona, możecie pomogti finansowo projektu, możecie pomogti jako tut pomocnik w YouTubie. Tam także jest możliwe finansowo dopomagati, ale możecie także prosto širiti wieść o međuslovijanskom języku i pomagati w projektach, tworiti teksty, kontaktowati nas, ako byste imali niekakove zajmliwe idee. I to jest to. Tako, nechaj međuslovijanska sila bude z wami i dobranoc wam.